Dzień dobry wszystkim, więc jak parę osób nie zrozumiało, Terrano 1, czyli WD21, to jest co innego niż o Terrano 2, o którym będziemy mówić w dniu dzisiejszym. Więc dzisiaj będziemy mówić o Terrano 2, który jest dość popularny na naszym rynku offroadowym, ale co tak naprawdę na jego temat wiemy i co na jego temat sądzimy, no to zobaczycie w dzisiejszym filmie. Ja jestem Karol. Ja jestem Darek. I jedziemy z tym koksem. Nissan Terrano. Znany samochód terenowy. O jedynce już rozmawialiśmy. Pierwszej wersji Nissana Terrano. Tak. Mało popularnej, ale tak by o tym odcinek już był. Dzisiaj skupimy się na Nissanie Terrano 2. Premiera 93 rok. I generalnie jak na te czasy, no to samochód był jakimś odświeżeniem gamy Nissana, ale on już powoli przechodził... Był w miarę nowoczesny wyglądem. Był w miarę nowoczesny, no bo patrzmy na to, że wtedy był jeszcze Patrol 60. No to kwadrociąg do tego, no była różnica. Tak, no i w tym przypadku tak by Patrol 60 radził sobie na pewno lepiej w terenie, a przewrotnie Terrano wcale, pomimo tego, że wcale dobrze sobie na drodze nie radziło, to radziło sobie trochę lepiej. Na asfalcie to był taki wpół SUV, można byłoby powiedzieć. No to było tak, no to było uzupełnienie generalnie gamy, no bo tak, Nissan miał pick-upy, miał Navarę, Tak. miał Patrola, który był generalnie autem dość dużym, był ten Pathfinder, który generalnie tam gdzieś był na tym terenie, no i musieli coś uzupełnić do gamy, generalnie jeżeli chodzi o wskoczenie w inne rynki, coś tańszego, coś mniejszego i tak dalej. No i tutaj stworzyli coś, co się nazywa Terrano. Model bardzo lubiany przez leśników, przez wędkarzy, generalnie, powiedziałbym, przez wędkarzy można kończyć. Tak. Ale faktycznie osoby, które potrzebują samochód, żeby zjechać troszeczkę z asfaltu na shooter. I chyba to jest główna taka grupa odbiorców. Oczywiście jak ten samochód był nowy w 1993 roku, to był samochodem, który kupowali jakby osoby, które przede wszystkim było na to stać, bo to nie był tani samochód w tych czasach. To nie był tani. I traktowali go właśnie jako taki samochód wizytówkowy. Często dużo firm już wtedy tak by kupowało te samochody na to, żeby się pokazać. Takie wejście do klasy SUV, dokładnie to, co w tej chwili mamy z SUV-ami, tak? Czyli samochód reprezentacyjny, niekoniecznie do użytkowania w grubym terenie, bo do tego nie do końca się nadaje. No nie, no to było uzupełnienie, po prostu to było wejście w niszę, którą uzupełnienie marki, gamy marki. No ale tak, no jakiś turbo terenowy nie jest. No i teraz jeżeli chodzi o pierwszą edycję Terrano 2, czyli pierwszy przedliw. 93 rok, wprowadzenie modelu, mieliśmy dwa silniki dostępne. Tak, pierwszy to te kwadratowe lampki z przodu, takie małe prostokąty. Mieliśmy dwa silniki, tak. 2.4 benzynowy, który brzmiał fenomenalnie i to był całkiem spoko silnik. No nie był za mocny, tak by no tutaj dużo osób narzeka na to, że ten silnik nie był jakoś bardzo dynamiczny, jego trzeba było oczywiście kręcić. Często był zasilany dodatkowo LPG i faktycznie w tym momencie, jeżeli te samochody mają 25 lat, to taki zadbany egzemplarz jest ciężki, więc tak by ten silnik na pewno już w inny sposób jeździ niż te 25 lat temu. Tak, na pewno. No. Ale no, mamy przykład Bartka, z którym wiele razy jeździliśmy, jego Terrano i generalnie ten silnik kręcił. On tam miał 35 w pewnym momencie koła. Tak, tylko że zmienione most był z przodu. No ale według maksymy masz Japońca, kręć do końca i tyle. Tak dokładnie. To wyglądało z tym silnikiem. Ma przepiękną odcinkę ten silnik. Brzmi jako R4 naprawdę fajnie. No tam osiągami faktycznie nie powalał, ale jeżeli chodzi o awaryjność, to raczej dowiózł cię z punktu A do punktu B i raczej był git. Tak jest. Pod tym kątem. I oprócz tego mieliśmy silnik diesla 2.7, bardzo popularny silnik w Terrano i w pierwszych latach produkcji wychodził z mocą 100 koni. Znaczy to jest silnik dość specyficzny. Dlaczego? Bo to jest silnik, który jest jakby owiany jest taką legendą, że to jest silnik, który jest bardzo związany z 4.2 patrolowym.
ten, on jest po prostu obcięty o 2 cylindry i to jest silnik z gatunku nie łamioca, nie gniotca. Dlaczego? Bo tam nie ma czegoś takiego jak rozrząd, on jest na kołach zębatych. W pierwszych wersjach dlatego był słabszy, bo występował bez intercoolera. Tam na innej pompie, bo tam był chyba pompa z Excela, a nie Boscha. Pierwszy wychodził na pompie mechanicznej, potem wychodziły pompy elektroniczne, dlatego to było takie słabsze. Ale generalnie silnik, no naprawdę mogłeś go traktować naprawdę źle, a ten Cię dowiózł zawsze w miejsce, więc Terrano charakteryzuje się tym, że nie wypuścili złego silnika. Tak, i to była jednostka dość trwała, o czym wspominasz. Jedyne zastrzeżenie, które można gdzieś znaleźć, to jest to, że te turbosprężarki podobno dość szybko padały. No tak, znaczy okej, dobra, turbo padło, zdarzało się, że padło. Nie, osobiście miałem ten silnik, swapowałem go w swoim słynnym Gównie 3 i on bardzo dobrze sobie radził. Bardzo fajny silnik, a coś padało, no ale to wymiana tego to tak... No to nie jest jakby to, wiesz, 500 to jest zł eksploatacyjna. No. 500 zł plus zmiana oleju i lecisz sobie dalej. Tak by, no to są rzeczy eksploatacyjne. Znaczy największym problemem tych silników przede wszystkim to są użytkownicy, którzy zaczynają z nimi niesamowite rzeczy kombinować. Bo te silniki tak samo lądowały i w Patrolach, i w Nawarach, które były na przykład 2,5 wolnosące i lądowały w paru innych. Jak na przykład ktoś nie miał wiedzy na temat tego silnika i zaczął kombinować, w zasadzie przerzucimy, dobra, będzie jeździć, podkręcimy mu dawę tak, żeby z tyłu w ogóle nic nie było widać, przypieprzymy mu tam, że będzie miał to 200 koni. No i co z tego, że będzie miał 200 koni, jak zaraz to wyrośnie, bo wypali ci tłoka, bo nie masz odpowiedniego natrysku od spodu, albo na przykład zastosujesz przy złej pompie, jakby nie rozumiesz różnic, potem zaczyna się akcja z głowicami, bo zmienisz pompę, ale okaże się, że głowicy nie. To jest urządzenie mechaniczne, którym trzeba mieć pojęcie, żeby się tym tematem zajmować. I to jest ich problem, ale generalnie silnik jest bardzo trwały. Jak o niego dbasz, jeżeli masz go w wersji seryjnej i nie ma tam jakiejś, no elektroniczna pompa z czasem może się wyeksploatować, ale jeżeli masz mechaniczną pompę i w miarę to będzie wszystko działać, na zasadzie będziesz szanował, nie będziesz tego, to jest naprawdę bezawaryjna jednostka. Okej. Skrzynie biegów. Generalnie był automat i był manual. Automat chyba 4-biegowy, tak? 4-biegowy automat. Rzadko spotykany chyba u nas. Chyba niespotykany. Ja w ogóle nie słyszałem nigdy Terrano, żeby miał ktokolwiek z automatem. To jest w ogóle jakiś temat niszowy. Ja nie spotkałem się nigdy osobiście, żeby ktoś to widział, więc w większości przypadków to są 5-biegowe manuale i one nie przysparzały generalnie problemów. Po prostu jeździły. Poprawne, tak? Zdarzało się, że ten jeździł i nic więcej, nie? Tak. Dlaczego ten samochód na początku był taki, jeśli chodzi o jazdę szybką, asfaltową, słaby, a w takim zastosowaniu był użytkowany na początku swoich lat? Generalnie był wysoki i wąski. Tak. I to jest auto. I jeszcze problem był taki, że on ma IFS-a z przodu. I problem jest taki, że IFS tam naprawdę mu nie zwiększał komfort, ale na zakrętach jednak troszkę go bardziej bujało. No i też patrząc na wersję, on występował w ogóle w 2 wersjach. Musicie pamiętać, że jest w wersji krótkiej, 2-drzwiowej i w wersji 3-drzwiowej i 5-drzwiowej. Przy czym 5-drzwiowe były 7-osobowe, one miały tą ławeczkę jeszcze w bagażniku. Tak, no i wsiadanie przez te wielkie, ogromne wrota, nie? No to jest dla mnie... Generalnie komfort na ostatnim rzędzie był zerowy. Nie, to jest... Dzieci miały kłopot generalnie, żeby tam siąść. Dzieci takie powiedzmy do 10 do 12 roku życia to jest maks, co jest w stanie tam ugrać. Aczkolwiek fotelika tam nie założysz, w tamtych czasach jeszcze nie trzeba było, ale fotelika tam nie założysz, więc tak naprawdę te fotele są kompletnie bezużyteczne. No, jakby to jest jakby kolejna rzecz, no i ta jego wąskość i tak dalej. No i jakość prowadzenia generalnie, jak sobie przejdziecie przez kąty rampowe, jakieś tego typu rzeczy, przez wychyły czy trawersy, no to generalnie w porównaniu do innych aut, no jest słabo. To nie jest samochód do głębokiego topienia i oczywiście da się i też Bartek jest przykładem, że można to orać i tak dalej. Stop. Bartek właśnie wyrzucił największą wadę tego samochodu. Tak, ale właśnie do tego dojdziemy, bo fakty. Dlaczego? Ten samochód jest bardzo trudno liftować. Liftować dlatego, bo ma niezależne zawieszenie z przodu i to niezależne zawieszenie z przodu jest jego największą bolączką, jeśli chodzi o terenowość tego samochodu. Moment, stop. Jeszcze jak ktoś mi powie, że 4 cale to jest 2 cale na zawieszeniu i 2 plus buda, to nie jest 4 cale. Tak, nie mówimy oczywiście o liftowaniu budy, można zliftować budę, ale to tak jakby nam nie dodaje żadnych możliwości terenowych, to nam tylko podwyższa... Masz możliwość wsadzenia większego koła. No. Tak, no ale to nic nie zmienia, bo prawie że. Powiedzmy, że to podwyższa nam środek ciężkości tego i tak wysokiego jeszcze samochodu, który jest bardzo chybotliwy, więc łatwo nim się przewrócić. Lift budy zostawiamy. Wracamy do zawieszenia niezależnego. Tutaj ja to zawsze nazywam tym taką padaczką przednich kół.
Tak, no masz... To jest taki fajny, no, zawsze tam, No jak to auto drążki. jedzie na wprost do góry, to ono tak zawsze myszkuje, tyk lewo-prawo. Tak, no jak są luzy na gałkach. No generalnie patrząc na to auto, problem jest z nim taki, że to auto, to zawieszenie z przodu jest wystrogane z brukwi i każda jego część. Da się je bardzo łatwo zmienić, da się je bardzo łatwo ściągnąć, jeżeli chodzi począwszy od przegubów, przez wszystkie gałki, przez wszystkie drążki i generalnie przedni most, który jest po prostu słaby. Jest słaby do tak dużego i tak ciężkiego samochodu. W porównaniu do tego, gdzie abstrakcja jest taka, że przedni jest naprawdę słaby, tak z tyłu jest tą samą główką, która jest z przodu w patrolu, bo się ją słapuje, bo tam występował LSD i się po prostu go wyjmuje i wrzuca się do przodu do patrola. Tak jest. Częsta modyfikacja, wspomnieliśmy o tym, to jest przeszczepienie na przednie zawieszenie mostu z patrola z K160. Bartek miał ze 160. No i to poprawia trochę to przednie zawieszenie, ten przedni napęd i to auto powiedzmy, że zaczyna już jakoś sobie radzić. Tylko że problem jest taki, że ze stawianiem przedniego zawieszenia, jeżeli nie robi ci ktoś, nie przyspawa tego wszystkiego równo. No oczywiście kwestię jakości tego przeszczepu to zostawiamy, zakładamy. Tak. Mówimy o koncepcji samej w sobie. Nie no, koncepcja jest słuszna, bo nawet chyba te same przełożenia, ale to też jest skomplikowane, bo musisz przeprasować most, bo to masz główkę na drugą stronę. I tak, więc mamy przednie zawieszenie niezależne, które jest dość problematyczne w tym samochodzie, tylny most, sztywny most. Tak, który jest dobry. Tak jest, w pełni mechaniczny reduktor, Tak. standardowo napęd na tył, dołączany napęd przód plus reduktor, w tylnym moście LSD. No, często gęsto LSD. No i jesteśmy przy pierwszym lifcie. Tak, no i dochodzimy do roku 96, pierwszy facelifting, przede wszystkim zmiana wyglądu z przodu. Boże święty, kto na to pozwolił? Jak patrzysz na to auto z przodu, to jest naprawdę środek lat 90. Wiem, że niektórych poniosła fantazja, ale to, co zrobili po prostu z przednimi lampami... Uważam, że przed faceliftingiem wyglądał lepiej niż po pierwszym faceliftingu. Tak, to na pewno. Nie no, pierwszy facelifting jest skandaliczny. To po prostu te dwie podwójne lampy. No ja wiem, że o gustach się nie dyskutuje i ktoś mi powie, że prawdziwe terenówki tylko mają z okrągłymi lampami, ale jak ktoś mi powie, że prawdziwą terenówką jest Terrano z okrągłymi lampami... Faktycznie, też mam okrągłe lampy. No tak, ale to się mówi, że wiesz, że samuraj, że patrol, ta 60 i tak dalej. Mi osobiście generalnie ten pierwszy facelifting był na minus. Co się dodatkowo zmieniło? Prowadzono już do seryjnego wyposażenia ABS, bo hamulce to był generalnie drugi problem na początku. Ten samochód był stosunkowo ciężki. Te tarcze były małe, to słabo hamowało. To Nissan tak historycznie generalnie podchodził do hamulcy, tak bym powiedział. Nie ważne się rozpędzić, na czymś się zatrzymać. Więc poprawili hamulce, wprowadzili seryjnie ABS i była tutaj zmiana, jeśli chodzi o silnik 2.7. Był podkręcony w tym momencie do 125 koni. Wtedy był ten upgrade, czyli zmiana tego na elektroniczną pompę, zmiana wtrysków na inne ciśnienie i tam doszedł intercooler. I ten samochód już powiedzmy zaczął lepiej jeździć, gorzej wyglądać. Gdzieś ta równowaga się zachowała. Chwilkę to pojeździło. 99 rok to był facelifting, który nie zmienił wyglądu. Tak, to wprowadzono poduszkę powietrzną, troszkę lepsze materiały, tam coś poprawiono, ale generalnie z zewnątrz się nic nie zmieniło, aż do roku 2002. No a w 2003 skończyli produkcję. Chyba w którychś fabrykach do 2006 nawet. Aha, no to jeszcze poszło dużo. Także to gdzieś tam jeszcze jakieś te wersje szły. 2002 rok mamy i tutaj chyba duża zmiana. Przede wszystkim zrezygnowano z silnika benzynowego. Tak, zostały dwa diesle. Został 2.7, ten 125-konny i ten dostał... I zaczęli wsadzać do niego 3-litrowy silnik pochodzący, mający bardzo dużo wspólnego z patrolową 3-litróweczką. No to jakby wspólnego ma bardzo dużo, bo to jest ten sam silnik. I to było zawsze fascynujące, że w patrolu on miał dużo gorsze noty, miał gorzej, jeśli chodzi o bezawaryjność, a w Terrano jednak nie miał aż tak bardzo. To nie jest tak do końca. Generalnie problem jest taki, że największym problemem tych silników są użytkownicy. I Bayer jest taki, że dużo użytkowników, którzy jeździ patrolami, no bo on jest za słaby, bo w ogóle, no i trzeba go pałować. No i go zaczynają pałować. Problem jest taki, że ten silnik wpasowany do patrola, który jest stosunkowo ciężkim autem, bo to mamy 2300 w starcie, nie ma dramatu, no ale on często gęsto ze względu, że patrol miał swoje napędy, on jest po prostu pancerny napędy ze względu, że jest pałowany. W Terrano nie był aż tak pałowany, ze względu na to, że prędzej most ci został pod autem niż ten. I ten silnik generalnie w Terrano sobie radzi. I on sobie radzi całkiem dobrze.
Tylko Tak. nie mówmy też, że w patrolu on przejeżdżał 100 000 kilometrów i generalnie wybuchał, bo są patrole, nie, jest no. dużo patroli, którzy robią po 300 plus i generalnie jeżdżą tymi silnikami. To paradoksalnie był jeden z lepszych silników w tym samochodzie, mam na myśli na końcu. Był dynamiczny jak na ten samochód, Tak. spalanie znośne No. i no, jeżeli się tylko dbało o paliwo i podstawowe rzeczy, to on w tym samochodzie jeździł. Tak by to był faktycznie dobry silnik, niestety krótko produkowany i tylko w końcowych w latach. tym, Nie? no i ten ostatni lifting jeszcze przyniósł zmiany wyglądowe, które generalnie... Wróciły z tym samochodem wreszcie jakoś. Tak by Tak, już nie patrzysz na niego po prostu z zadziwieniem czy obrzydzeniem, tylko patrzysz na niego, no okej, jakoś. naprawili to, co zepsuli. Ale środek generalnie w tym aucie i klimat tego samochodu z środka jest dla mnie tak dramatyczny. No to tak by to widać, że on cały czas był z tych początku lat 90. Na co jeszcze użytkownicy zwracali uwagę? Ruda. Nie najlepsze, do rudej dojdziemy, jako że to jest Nissan. Japończyk generalnie to zobowiązuje, a chociaż ten miał jakąś taką Nie, tendencję. ten miał tendencję totalną. Chłodzenie i grzanie było mało wydajne w tym samochodzie, na to Ale to jest- osoby tak by narzekają. Jakieś bolączki elektroniczne, tak bo oczywiście mówimy to, jak to auto miało 10 lat, czy tam 12, w tej chwili ma 25, by tam równie dobrze wszystko może się wydarzyć. Ruda. No ruda to jest chyba takie największe spustoszenie, jakie sieje i ten samochód zostanie zapomniany tylko dlatego, że się utleni. Po prostu. No nie, no to auto generalnie ma niesamowitą tendencję, jeżeli chodzi o rdzewienia i to niesamowitą. Podłoga, rama. Progi, to jest Progi. porażka, nadkola, jakieś tam jeszcze części z tyłu samochodu, to jest po prostu dramat. A jeszcze jest tak, że nie ratują ludzie tego samochodu, bo to jest tylko Terrano, tak? To jest samochód, którym właśnie potrzebujesz sobie pojechać na ryby, potrzebujesz sobie na polowanie, jeżeli jesteś myśliwym. Generalnie ta grupa osób wybrała w większości ten samochód teraz po tych 15, 20, 25 latach. No I jest, chyba oni przede znaczy wszystkim to jeździ kupują. trochę osób gdzieś tam w tym offroadzie, ale generalnie to auto, no widać, że że odstaje, że to nie jest, że nawet patrząc na bardzo podobny samochód konstrukcyjnie, czyli też można na przykład 7-osobowy, z takim niedużym silnikiem i tak dalej, z niezależnym zawieszeniem z przodu, czyli powiedzmy, dla mnie jego odpowiednikiem jest Galloper. No tak. To I jest jak ja bym miał wybierać, no to wiadomo. Tak. No, Bo Galloper ma jakiś klimat. Patrzysz na to auto, patrzysz w środku, chociażby te busole, to tamto, to skóry, jakieś tego typu rzeczy, jakaś ta zabudowa. On też jest trochę nieproporcjonalny, nie? Ale patrzysz na Terrano i Jezu, no nie. Po prostu nie. Jak ja lubię Nissana za to, tak do Terrano się nie przyznaję, sorry. wiem, że ludzie go przerabiają na auto wyprawowe. Oczywiście tam jest w środku miejsce, żeby sobie zrobić jakąś zabudowę, nawet zabudowę ze spaniem, ok. Jak dołożysz namiot do góry, to pamiętaj, że to auto jest wąskie i będzie jeszcze bardziej niestabilne. Ciekawe ile jest pomiędzy railingami, ale obawiam się, że tam nie będziesz miał więcej jak metr, będziesz miał około metra, 1,10 m, będziesz miał pomiędzy railingami. No to jak wrzucisz to ma 1,40 m i to już tak delikatnie No to generalnie wystaje, no to już taki delikatnie namiot- wystaje, nie? Taki namiot nie ma szans, no ale namioty... Nie no, jeżdżą z takim, tylko że generalnie lotnisko masz w Tak, górę, no nie? ale węższe namioty będą automatycznie znowu wyższe, te rozkładane standardowe. I tu znowu jest problem z tym środkiem ciężkości, który jest stosunkowo wysoki. Więc wydaje mi się, że jeżeli się uda komuś trafić samochód w dobrym stanie, co będzie bardzo pewnie ciężkie, przede No, wszystkim zdarzają jeśli się. chodzi o rdze, to jest to samochód właśnie typowy samochód, na który możesz sobie zjechać na szuterek, przejechać, pojeździć. On pojedzie w miarę daleko. Znaczy- Nie jest to samochód do orania, nie jest to samochód typowo offroadowy, gdzie wsadzisz nie wiadomo ile liftu i nie wiadomo jakie koło, bo przez Tam 31 budowę to jest zawieszenia. max. 31 to jest max, co generalnie jesteś w stanie wsadzić. Ktoś mi powie 33, ale 33 przez przedni most to masz... No zapomnij. No, Żeby go generalnie. podnieść, no to musisz rzeczywiście podkręcić go na drążkach, więc no to już generalnie rodzi problem. Co ciekawe, w 1993 roku razem z Terrano wyszedł Ford Maverick, który był dokładnie jednym i tym samym. Tak. I jakiegoś wielkiego sukcesu Ford Maverick nie zrobił w przeciwieństwie do Terrano, bo bardzo mało można spotkać Fordów Mavericków w tym momencie. Mówimy o Fordzie Mavericku 1, bo 2 już była całkowicie innym samochodem. No nie, mówimy... Nie, Maverick tamte to jest zupełnie co innego. Ale mówimy o tym tutaj w naszej generalnie szerokości, czyli długości geograficznej. To jest bardzo... Maverick zdarza się, ale jest mało popularny. A chyba nie było czegoś trzeciego?
Co było ten? A nie, bo tam były pick-upy, to był Ford, Tak. Mazda i coś jeszcze, nie? I Nissan To by w właśnie. Japonii to wychodziło pod paru markami, ale to jakby to Nie nie mówimy nasz świat. jakby o naszym świecie. Znaczy reasumując, że tak, auto ma z plusów, nie ma złego silnika, tak de facto, który byłby ten, jest tani, bo jest to tani samochód. I z wad wszystko pozostałe? Zwad, ruda, A nie, przepraszam. przednie zawieszenie. Jeszcze tak, tylnie zawieszenie jest w miarę, reduktor też jest w miarę bezawaryjny. Generalnie układ napędowy poza przednim mostem jest całkiem sympatyczny, ale komfort podróżowania tym samochodem jest słaby, ruda dramat, cenowo i eksploatacja powiedzmy, że jest akceptowalna w stosunku do ceny zakupu, nie? Ale tak jakby reasumując samochód cały... Zależy do czego. Jak masz niski budżet i chcesz nimi jeździć typowo tak by turystycznie, Tak, bo jak powiesz to słowo na o, to mnie poczepie, no. to okej, tak by to się nada. Dla leśnika, jak już powiedziałem, dla wędkarza, dla myśliwego się nada. Nie, no, Do orania się nie nada i generalnie jak będziesz chciał gdzieś w nim więcej osób pojechać, to też będzie problematycznie. Znaczy- Ale cena tutaj trochę nadrabia w tym wszystkim. Znaczy cena tak, no ale masz pojazdy, które są w bardzo podobnej cenie, ale inaczej. Ujmijmy to tak. Mamy co? Marzec. Zawodowo robię to od września? Jakoś tak. Nikt się nie zapytał o Terrano. No, Nikt. czyli nie chcą go kupować. Ciekawe, nie? Jakby temat statystyk kupowania samochodów i zapytań na samochody, powiedzmy, że jakąś statystykę mogę wysunąć, oczywiście nie ona nie będzie całkowita i tylko będzie jakby z mojej strony, ale nikt się o to auto nie zapytał i żadnego nie sprawdzałem. Sprawdzałem Galopery, sprawdzałem Pajero, sprawdzałem... Jeepów całą gamę. Tak, Jeepy wszystkie, to już, nie, czekaj, chyba, nie, XJ sprawdzałem, ZJ sprawdzałem, WJ sprawdzałem, wszystko. Generalnie Jeepów naprawdę, do WK z Wranglery najnowsze sprawdzałem, ale nie sprawdzałem jeszcze, TJ też sprawdzałem, dużo sprawdzałem, ale Terrano nikt się nie pokusił. Generalnie to może też mieć jakieś odzwyczajenie, poza tym problem jest taki, że jest część rzeczy do nich, jeżeli chodzi o modyfikację, ale nie ma ich dużo, bo nie ma dużo entuzjastów tego samochodu generalnie w Polsce. Jeździliśmy z paroma. Jeździliśmy, Na stosunkowo przykład, dużo, nie wiem, nawet chyba 3-4. Nie wiem, czy pamiętasz, no była też taka starsza para, która miała to Terrano i oni wrzucili na ten jeszcze z boksem dachowym. Tak, pamiętam. No to generalnie To było w dieslu. nie, raczej tak. Znaczy na pewno oba 2.7 i 2.4 w benzynie, 2.7 w dieslu na pewno mieliśmy możliwość jeżdżenia, te auta sobie po prostu radziły. Po prostu. To by poprawne. No radziły sobie, ale to... No. Tyle Terrano. Nie wiem, co wy myślicie, bo to w sumie mało popularny samochód, ale pewnie zaraz się okaże, że dużo osób nim jeździ, więc czekamy na wasze opinie na temat tego samochodu. Warto, nie warto, jest sens, nie jest. Jak na pierwszy samochód można trafić gorzej. Czekaj, czy da się trafić gorzej na pierwszy samochód? Nie się. Pinina można sobie kupić. Tak, można trafić gorzej. Cześć. A co gdybyś ty wkleił się na takim terenie swoim samochodem? Wtedy najlepiej użyć aplikacji na szlaku 4x4, która korzysta z facebookowej wklejki i pomoże ci w szybki i prawidłowy sposób dodać wklejkę na grupę. Dodatkowo aplikacja powiadomi wszystkich, którzy znajdują się w okolicy i mogliby ci pomóc. Sam możesz dostosować powiadomienia i informacje, które cię interesują. Linki do aplikacji w opisie. Podobają ci się nasze filmy? A może podoba ci się nasza aplikacja? Subskrybuj nasz kanał, daj lajka. To motywuje nas do dalszej pracy.